Zanim przejdę do głównego tematu omawianego w tym odcinku, waszą uwagę postaram się skierować na Chorwatów czy też Białą Chorwację. Jeśli oglądaliście moje poprzednie odcinki, wspominałem wam, iż plemię Wiślan mogło być wielokulturowe i wytwarzało specyficzną ceramikę nieobecną nigdzie wokoło na ziemiach dzisiejszej Polski, a najbliższe analogie tych tworzyw oraz wyrobów nieodmiennie prowadzą nas w strefę naddunajską. Zatem przyjrzyjmy się nieco bliżej tym tajemniczym śladom. Raz jeszcze wrócę do świętego Metodego i przytoczę wam jego dokładny zapis na temat władcy Wiślan. A dokładnie wspominał on o księciu, który siedział w Wiślech, czyli zatem gdzieś nad Wisłą, ale do końca nie wiadomo gdzie. Ja, idąc tym tropem rozumowania, łatwo doszukuję się postaci, która tak naprawdę przywędrowała na ziemię krakowską. Ale skąd? Teraz Konstanty Porfirogent. Był to cesarz bizantyjski i to właśnie on wspomina w swoim dziele postać o imieniu Wysz, a ów Wysz miał syna o imieniu Michał. I że ponownie zacytuję: Michał, syn Wysza, który przyszedł od nieochrzczonych mieszkańców z nad rzeki Wisły. Zatem czy wspominany tutaj Michał nie był właśnie tym księciem silnym bardzo, siedzącym na Wiślech, czyli po prostu wiślańskim księciem z żywota świętego Metodego? I czy wydarzenia, które wkrótce potem się rozegrały między latami 871 a 894, czyli inwazji Świętopełka Morawskiego na Civitaes Wiślan, nie sprokurowały dalszej migracji tego ludu na południe Europy? Bo tak zwana Biała Chorwacja jest to terytorium historyczne, które nigdy tak naprawdę nie zostało konkretnie umiejscowione geograficznie w środkowej Europie, a bardzo wiele poszlak wskazuje właśnie na Małopolskę. I jak już mówiłem, wspominał o tym sam cesarz bizantyjski, wyraźnie opowiadając w swojej starej księdze, iż część Chorwatów ruszyła na pomoc wschodniego cesarstwa rzymskiego, a reszta pozostała w swojej dawnej ojczyźnie, mając całkowicie osobnego władcę. Również wspomina o tym Nestor z Kijowa, ale on określa tutaj ten lud jako Lachy. W tych puzzlach brakującym elementem jest na pewno geograf bawarski, który w ogóle nie wspomina o Chorwatach białych, ale w przeciwieństwie do niego mówi o nich Alfred Wielki, określając ich siedzibę na północ od Wielkich Moraw. I być może owi Chorwaci tak naprawdę byli Wiślanami? Po raz kolejny widzimy bardzo wiele sprzecznych ze sobą przekazów i być może owi Chorwaci wcale nie musieli być Wiślanami, a być może było to osobne plemię Lędzian. I czy nie jest to zbiegiem okoliczności, iż pierwotna siedziba Lędzian znajdowała się na wschód od Wiślan, a trochę bardziej na północ od nich wszystkich znajduje się bardzo istotny wczesnośredniowieczny gród w Chodliku, który swoją wielkością oraz wyrobami nasuwa mi skojarzenia właśnie z plemieniem Wiślan. Zatem być może ta wędrówka przebiegała od północnego wschodu. Pamiętać również musimy, iż przecież ktoś sprawował kontrolę nad całym tym plemieniem w kluczowej osadzie na południu dzisiejszej Polski. Grodzisko w Krakowie być może było głównym grodziskiem Wiślan, ale znajdowały się też tutaj inne osady grodowe. Być może nie mniej ważnym i równie reprezentatywnym grodziskiem jest Stradów, znajdujący się w połowie drogi między Krakowem a Kielcami, obecnie w zasadzie na granicy województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Na moim filmie widzicie grodzisko główne, którego zarys jest doskonale widoczny do dzisiejszych czasów. Ale to nie wszystko. Gród składał się jeszcze dodatkowo z 2 osad otwartych oraz cmentarzyska szkieletowego. A co ciekawe i wymagałoby tak naprawdę kolejnych badań, w skład tego oto kompleksu wchodzą jeszcze inne stanowiska w okolicznym terenie, które nigdy dotąd nie zostały przebadane przez archeologów. I właśnie ten gród, obok drugiego w Naszacowicach, jest doskonałym przykładem wielkich grodów wiślańskich. Grodzisko jest potężną, monumentalną budowlą o powierzchni około 25 hektarów i obejmuje gród właściwy, tak zwane zamczysko oraz 3 pomniejsze podegrodzia. Jest to imponująca konstrukcja, gdzie najważniejsze grodzisko zajmuje powierzchnię około 1,5 hektara,
Jest otoczony wałem o długości około połowy kilometra i również najważniejsza część tej fortyfikacji z 3 stron otoczona jest fosą. Mało tego, grodzisko w Stradowie nie jest do końca dobrze przebadane, zatem zachęcam Was do lidaru oraz innych poszukiwań, ponieważ pojawiły się sugestie z prospekcji lotniczej, iż kompleks ten może posiadać dwukrotnie większe rozmiary. Zamczysko, czyli gród właściwy, powstało w drugiej połowie X wieku, ale przyznać trzeba, iż na jego terenie istniała wcześniej już osada otwarta. Tak monumentalna budowla wskazywałaby, iż już we wczesnym średniowieczu osada ta mogła być siedzibą jakiegoś bardzo ważnego rodu. Ostatnie badania przeprowadzono w tym miejscu w latach 1956 do 1963. Odkryto tutaj ponad 200 różnych obiektów, w tym ponad 30 zrębowych budynków półziemiankowych oraz 4 groby. Zatem chaty półziemiankowe jednoznacznie prowadziłyby nas do osadnictwa Słowian. Same wały są tutaj bardzo potężne, ponieważ mierząc ich wysokość od samego dna fosy do najwyższej górnej warstwy otrzymujemy wysokość 12 metrów. A w przypadku Stradowa najstarsze umocnienia tego ogrodu na swoim szczycie posiadały drewnianą, bliżej nieokreśloną konstrukcję. Jedna rzecz szczególnie tutaj zasługuje na uwagę. Gród ten istniał bardzo długo, nie upadł z chwilą upadku państwa Wiślan, trwał podczas panowania dynastii Piastów. Znamienitym również wydaje się fakt, iż jego właścicielami wkrótce stali się Awdańcy, a był to ród o kolosalnym znaczeniu politycznym dla monarchii wczesnopiastowskiej. Aby jeszcze bardziej zrobiło się ciekawie, ród Awdańców prawdopodobnie wywodził się z samej Skandynawii. Tragiczne wydarzenia dotyczące tego grodu rozegrały się w połowie wieku XI podczas pożaru, po którym gród już nie został więcej odbudowany. Również wtedy zmieniła się struktura organizacyjna państwa i tak wielkie grody Wiślan, jak dla przykładu ten tutaj w Stradowie, utracił swoją pierwotną funkcję i wkrótce został opuszczony. I kto wie, czy właśnie zakaz handlu niewolnikami nie miał tu decydującego znaczenia. W każdym razie od tego czasu jego losy stają się bardzo niejasne. Ale również pojawia się tutaj inna hipoteza, mówiąca o tym, że mieszkający tutaj, a nie przetrzymywani ludzie, zajmowali się metalurgią. Gdyby jednak tak było, potrzebowalibyśmy na to więcej dowodów. Jak widzieliście wcześniej na moim filmie Gród Stradów i krakowskie równiny, teraz przenosimy się bardziej w rejony gór. Jesteśmy blisko Beskidów i odwiedzamy tym razem gród Naszacowice. I teraz właśnie idę w tym kierunku, zaraz go zobaczycie. Podobnie jak w przypadku grodziska w Stradowie, początek grodu w Naszacowicach miał miejsce w VIII wieku. I również, podobnie jak tam, osadnictwo to na początku miało charakter otwarty. A co do początków i znalezisk z tego miejsca, to odszukano tutaj 3 brązowe okucia pasa awarskiego, podobnie jak w przypadku Wielkiego Kopca Kraka w samym Krakowie, a więc od samego początku możemy przypuszczać, iż grodzisko to miało coś wspólnego z Awarami. Gród w Naszacowicach posiadał doskonałą lokację strategiczną oraz też, podejrzewam, handlową, znajdując się na lewym brzegu wielkiej rzeki Dunajec, na szczycie wzniesienia. Musimy pamiętać, iż dawniej rzeki były ważnymi traktami handlowymi i tak samo jak w przypadku grodu w Stradowie, założenie to było naprawdę ogromne i wynosiło, czy też wynosi ponad 15 hektarów. Główny i najważniejszy człon grodu, czyli Majdan, zajmował powierzchnię ponad 1 hektara, jak to właśnie zobaczycie na moim filmie. Kompleks ten był bardzo skomplikowany i posiadał wiele podegrodzi z własnymi osobnymi wałami, a sam wał w niektórych miejscach posiadał drewnianą, pionową ścianę. Znajdowały się tutaj też specjalne słupy podtrzymujące całą konstrukcję, zatem widzimy, tak samo jak w przypadku Stradowa, była to przemyślana konstrukcja z pewnym zaangażowaniem inżynieryjnym, a przede wszystkim, by ją wznieść, wymagała sporego nakładu pracy, zasobów i siły roboczej.
A jak bardzo była to przemyślana konstrukcja, świadczy chociażby to, iż użyto tam płaskich kamieni o szerokości około 1 metra, co miało zapobiec podmywaniu różnych wałów tak przecież ogromnego, stromego kompleksu budowlanego. I również tak samo jak gdzie indziej, wewnątrz grodu znajdowały się domy naziemne konstrukcji zrębowej, słupowej, pleciankowej, a także półziemianki. I co ciekawe, na terenie głównej części grodziska ponownie nie odnaleziono zbyt wiele zabudowań. Dodać też trzeba, że słabo zasiedlone były podegrodzia, a jakiekolwiek inne zabudowy gospodarcze grodu, typu kuźnie czy inne pracownie, zostają dzisiaj tylko w kwestii domniemywań, co raczej nie wskazywałoby nam, iż było to centrum hutnicze czy też innego rodzaju manufaktoria. Pamiętajmy jednak, iż były to niespokojne czasy i również ten gród, choć mało jest to prawdopodobne, mógł służyć jako gród refugialny, choćby ze względu na najazdy Madziarów, które już wkrótce, pod koniec IX wieku czy na początku X, mogły okazać się gwoździem do trumny państwa wielkomorawskiego. Jednak dzisiaj przeważa całkowicie inna teoria, według której gród ten był głównym obozem, w którym przetrzymywano słowiańskich niewolników. Również zadziwiające jest, iż gród naprawdę był potężnym kompleksem i nie odnaleziono tutaj żadnych świątyń wskazujących na gromadzenie się pogańskich wiernych. Natomiast to, na co warto zdecydowanie zwrócić uwagę, to właśnie ogromne rozmiary tych grodów, które idealnie mogłyby się nadawać do przetrzymywania żywego towaru, którym mogli handlować władcy plemienia Wiślan już w tamtym czasie. A nieliczne chaty odnalezione tutaj w zasadzie mogły pełnić funkcję przypisaną nadzorcy niewolników. Na samym Majdanie mogła mieszkać nieliczna drużyna wojów doglądająca ludzkiego dobytku, mając tym samym wspaniały ogląd na cały obóz. I to też tłumaczyłoby brak zabudowań dla nieszczęśliwych niewolników oraz okazyjne paleniska, które niekoniecznie mogły służyć obrzędom religijnym. I naprawdę może lepiej nie zastanawiajmy się w tym przypadku, jak mogli być traktowani Bogu ducha winni więźniowie. Generalnie rzecz biorąc, żywy towar oczywiście mógł być dobrze traktowany, ale nie miejmy złudzeń, że dochodziło tutaj do drastycznych, krwawych scen, jak gwałty czy też okazjonalne bunty. Teren plemienia Wiślan znajdował się w bardzo strategicznym położeniu na przecięciu szlaków handlowych i z tego miejsca relatywnie blisko było do Pragi czy też Kijowa. Być może już właśnie w tamtym czasie powoli rodził się właśnie ten handel żywym towarem. A kto mógł pośredniczyć w tym brudnym procederze? Radanici, czyli jest to określenie na kupców żydowskich, którzy we wczesnym średniowieczu pośredniczyli właśnie w handlu między Europą a Bliskim i Dalekim Wschodem, krajami chrześcijańskimi oraz pogańskimi, kończąc na świecie islamu. Oczywiście pamiętać należy, iż Radanici nie handlowali tylko ludźmi, ale również innymi produktami, dla przykładu futrami, przyprawami, tkaninami, kruszcem oraz bronią. Ale dzisiaj już wiemy, iż jest to niezaprzeczalny fakt, że od IX do XI wieku zajmowali się niestety handlem żywym towarem, który pozyskiwali głównie wśród Słowian i wkrótce też handel rozkręcił się aż na tak dużą skalę, że powoli zaczęło zanikać łacińskie słowo servus, a w zachodniej Europie pojawiło się słowo sclavus, czyli Słowianin, oznaczający niewolnika. Mało tego, słowo było to znane również na Bliskim Wschodzie, a jego synonimem był Siklab. Już w IX wieku powstała Wielka Księga Dróg i Królestw, sporządzona w samym Bagdadzie, której autorem był abasycki Ibn Khordadbeh, opisujący właśnie początki tego wstydliwego, brutalnego procederu. I to właśnie dzięki takim praktykom być może plemię Wiślan osiągnęło swój szczyt potęgi, stając się ważnym księstwem na mapie przedpiastowskiej Polski.
tak samo jak to miało miejsce w przypadku grodu w Stradowie, Naszacowice przetrwały aż do wieku XI, gdzie wymieniane są nieco później w źródłach pisanych jako Nasaczoicy w roku 1280, a więc w zasadzie już dawno po upadku plemienia Wiślan. Teraz na sam koniec już tego odcinka chciałbym podać Wam według mnie najważniejsze rzeczy dotyczące tych oto grodów plemienia Wiślan. Sam Stradów, budowany około 10 lat, z pewnością przy użyciu zaawansowanych w tamtym czasie technik budowlanych, które zagwarantowały przetrwanie budowli zarówno w przypadku Stradowa, Naszacowic, także innych grodów przez ponad 1000 lat. Również te wielkie grody były miejscem mieszkania czy też przetrzymywania wielu tysięcy ludzi. Idąc dalej, grodziska te z całą pewnością stanowią niesamowitą osobliwość na terenie Małopolski. Jest to cała grupa 10 do 20 grodów, głównie lokowanych na wyżynach, bardzo często na stokach stromych wzgórz, o charakterystycznej, pierścieniowatej linii wałów zamkniętych. A omówione w tym odcinku Naszacowice i Stradów są przykładem grodów wieloczłonowych, chociaż mamy też do czynienia z grodami jednoczłonowymi. I oczywiście wszystkie te fortyfikacje wzniesiono w konstrukcji skrzyniowej. I zdecydowanie najbardziej charakterystyczną cechą tych fortyfikacji są ich niemal epickie rozmiary, jak na czas, w którym powstały. Najmniejsze z nich mają powierzchnię około 3 do 5 hektarów, a największe, jak widzicie, te bardzo duże, ponad 15 hektarów. I otwartym nadal pozostaje jedno pytanie. Owe kolosalne wały i fosy chroniły przed zagrożeniem zewnętrznym, czy też pełniły rolę zagrody w obozach niewolniczych? Bo bardzo tajemnicze wydaje się to, iż zdecydowanie nie posiadają one znaczącej zabudowy wewnętrznej. Tą zagadkę może spróbujcie już rozwiązać sobie sami, jako że podałem Wam tutaj kilka hipotez, o których chętnie przeczytam w komentarzach pod tym filmem, przyłączając się do dyskusji. Przypominam też o subskrypcji, dzwoneczku, który pozwoli otrzymywać Wam nowe powiadomienia o nowych filmach z tego kanału i również z tego kanału. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia w następnej produkcji.